Pozytywizm w Polsce jest najczęściej kojarzony z hasłami pracy organicznej i pracy u podstaw, co w dużej mierze odróżnia go od pozytywizmu europejskiego. Pozytywizm jako nurt filozoficzny zapoczątkowany przez Augusta Comte'a w XIX wieku kładzie nacisk na wiedzę empiryczną i metody naukowe, odrzucając teologię oraz metafizykę jako spekulatywne i nieweryfikowalne. W europejskim kontekście pozytywiści uznawali, że jedyną pewną wiedzą jest ta, która wynika z obserwacji, eksperymentów i naukowego poznania rzeczywistości. W Polsce jednak pozytywizm przybrał bardziej praktyczny i społeczny wymiar. W odróżnieniu od europejskiego nacisku na teoretyczne podstawy naukowe, polscy pozytywiści skoncentrowali się na konkretnych działaniach takich jak praca u podstaw, edukacja i podnoszenie poziomu życia najuboższych warstw społecznych, szczególnie chłopów, oraz praca organiczna, współdziałanie różnych grup społecznych na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego. W ten sposób pozytywizm w Polsce odszedł od czysto teoretycznych założeń Comte'a, przyjmując formę ideologii społecznej, która miała służyć odbudowie narodu w trudnych warunkach zaborów. Polski pozytywizm wyraźnie odcinał się od idealistycznego i mesjanistycznego podejścia epoki romantyzmu. Romantyzm kładzie nacisk na emocje, indywidualizm, mistycyzm oraz wiarę w odzyskanie niepodległości poprzez zrywy narodowe. Pozytywiści tacy jak Bolesław Prus czy Eliza Orzeszkowa odrzucali te idee, uznając je za niepraktyczne i nieskuteczne w obliczu klęsk powstańczych. Zamiast tego proponowali konstruktywny patriotyzm, który opierał się na edukacji, rozwoju gospodarczym i wzmacnianiu społeczeństwa od podstaw, co miało przygotować grunt pod przyszłą niepodległość. W czasie, gdy rozwijał się pozytywizm, równolegle kształtował się pragmatyzm. Nurt filozoficzny, który choć w pewnym sensie podobny do pozytywizmu, był bardziej ludzki w swoim podejściu do metafizyki i mniej dogmatyczny. Pragmatyzm zapoczątkowany pod koniec XIX wieku przez Charlesa Peirsa, a rozwinięty przez Williama Jamesa i Johna Dewey'a, nie skupiał się na wierze w uniwersalne prawa przyrody czy ścisłej empirii, jak czynił to pozytywizm. Zamiast tego kładł nacisk na użyteczność i praktyczne skutki idei w życiu społecznym i indywidualnym. Dla pragmatyzmu wartość twierdzenia nie zależy od jego empirycznej weryfikowalności, lecz od tego, czy przynosi ono pozytywne efekty w praktyce. Przykładem jest podejście do wiary w Boga. Pragmatyści tacy jak William James uznawali, że taka wiara może być uzasadniona, jeśli prowadzi do moralnych, emocjonalnych lub społecznych korzyści. Na przykład daje poczucie sensu czy motywację do działania. W przeciwieństwie do tego pozytywizm odrzucał wiarę w Boga jako nieweryfikowalną empirycznie, a tym samym bezsensowną z naukowego punktu widzenia. Podobne różnice między pragmatyzmem a pozytywizmem dotyczą kwestii wartości estetycznych i moralnych. Stąd pochodzi potoczne rozumienie określenia robić coś pragmatycznie, czyli działać w sposób praktyczny, elastyczny i skoncentrowany na osiąganiu konkretnych, użytecznych rezultatów, zamiast kierować się sztywnymi zasadami czy dogmatami. Wraz z rozwojem nauk ścisłych i logiki formalnej w XX wieku, pozytywizm ewoluował, kładąc większy nacisk na analizę języka i logikę. Jego kontynuacją stał się neopozytywizm. Neopozytywizm jednak napotykał problemy, które okazały się trudne do przezwyciężenia, zwłaszcza w kontekście zasady weryfikowalności. Zasada weryfikowalności, charakterystyczna dla neopozytywizmu, zakładała, że zdanie jest naukowe tylko wtedy, gdy można je empirycznie zweryfikować, czyli potwierdzić jego prawdziwość poprzez obserwacje lub eksperymenty. Okazała się jednak zbyt restrykcyjna, co wykazał Karl Popper, proponując zasadę falsyfikowalności jako lepsze kryterium naukowości. Przykładem jest twierdzenie: wszystkie planety poruszają się po eliptycznych orbitach. Weryfikowalność. Neopozytywiści wymagali, aby to twierdzenie zostało potwierdzone przez obserwację wszystkich planet we wszechświecie, co jest praktycznie niemożliwe, ponieważ wymagałoby nieskończonej liczby przypadków. Nawet obserwacja wielu planet poruszających się po eliptycznych orbitach nie gwarantuje, że nie istnieje wyjątek. Falsyfikowalność. Popper argumentował, że twierdzenie jest naukowe, jeśli można zaprojektować test, który mógłby je potencjalnie obalić. W tym przypadku wystarczy znaleźć jedną planetę, która porusza się po orbicie nieeliptycznej. Taki test jest możliwy do przeprowadzenia, co czyni twierdzenie naukowym w rozumieniu falsyfikowalności. Zasada weryfikowalności koncentruje się na potwierdzeniu twierdzeń, co czyni ją niepraktyczną dla ogólnych hipotez naukowych, takich jak prawa fizyki. Falsyfikowalność Poppera kładzie nacisk na możliwość obalenia twierdzeń, co lepiej odzwierciedla dynamiczny charakter nauki, w której teorie są testowane i mogą zostać obalone w świetle nowych dowodów. Neopozytywizm borykał się również z innymi problemami, które przyczyniły się do jego krytyki i upadku,
Jednak pozwolę sobie nie omawiać tych tematów ze względu na długość materiału. Dzisiaj skrajną i dość popularną wersją tych nurtów filozoficznych jest scjentyzm. Scjentyzm absolutyzuje tę ideę, przyjmując, że nauka jest nie tylko nadrzędnym, ale wręcz jedynym źródłem wiedzy, zdolnym wyjaśnić wszystkie aspekty rzeczywistości. Od zjawisk przyrodniczych po kwestie etyczne, estetyczne czy społeczne. W przeciwieństwie do pozytywizmu i neopozytywizmu, które mimo rygorystycznego podejścia pozostawiały pewne pole dla rozwoju metod naukowych, scjentyzm ignoruje ograniczenia nauki, często prowadząc do redukcjonizmu, np. sprowadzając moralność do biologii czy świadomość do procesów neuronalnych. Scjentyzm to postawa, która zakłada, że nauka jest jedynym wiarygodnym źródłem wiedzy i że wszystkie problemy etyczne, społeczne, kulturowe czy duchowe można rozwiązać wyłącznie metodami naukowymi. Odrzuca inne formy poznania, takie jak filozofia, religia, sztuka czy intuicja, uznając je za mniej wartościowe. Ten pogląd budzi jednak krytykę, ponieważ ignoruje ograniczenia metod naukowych i nie uwzględnia aspektów rzeczywistości, które nie poddają się empirycznej weryfikacji. Przykładowo, scjentyzm odrzuca wiarę w Boga jako nienaukową, ignorując jednocześnie znaczenia subiektywnych doświadczeń, takich jak wartości estetyczne, moralne czy duchowe, które odgrywają kluczową rolę w sztuce, etyce czy w religiach. Takie podejście prowadzi do paradoksów. Scjentyzm, dążąc do obiektywizmu, może stać się dogmatyczny, co paradoksalnie podważa zaufanie do nauki w społeczeństwie, gdy ludzie dostrzegają, że nauka nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, np. o sens życia czy moralność. Scjentyzm często prowadzi do uproszczeń, zwłaszcza w dziedzinach społecznych i humanistycznych, gdzie złożone ludzkie zachowania próbuje się wyjaśnić wyłącznie czynnikami biologicznymi, np. sprowadzając miłość do reakcji chemicznych w mózgu. Takie redukcjonistyczne podejście pomija kontekst kulturowy, emocjonalny i społeczny, co może być niepraktyczne i nieadekwatne. Przykładem jest próba wyjaśniania programowania w języku C++ wyłącznie za pomocą wiedzy o chemii tranzystorów w komputerze. Obie te rzeczy mają ze sobą bezpośredni związek i przyczynowość, jednak wyrażenie jednego poprzez drugie staje się niepraktyczne lub niemożliwe. Ani scjentyzm, ani nauka nie odpowiadają na pytanie, jak powinniśmy działać. Kwestie wartości są czymś, czym umykają nauce, a samo ich kwestionowanie lub wręcz zaprzeczanie ich istnieniu może prowadzić do usprawiedliwienia pseudonaukowych teorii sprzyjających określonym narracjom politycznym, ideologicznym czy kulturowym. Korzystanie z nauki nie jest wolne od wpływu ideologii. Współczesna krytyka scjentyzmu, m.in. ze strony filozofów takich jak Karl Popper czy Paul Feyerabend, wskazuje, że nauka nie jest wszechmocna i powinna współistnieć z innymi formami poznania. W efekcie scjentyzm, mimo swoich ambicji, jest często postrzegany jako zbyt ograniczony, by w pełni wyjaśnić złożoność ludzkiego doświadczenia. Mimo to wśród publicznych debat często słyszymy głosy, które w uproszczony sposób wiążą nauki przyrodnicze z walką przeciwko wartościom, których krytycy nawet nie próbują zrozumieć. Podobnie w kontekście wychowania dzieci. Niektórzy rodzice mówią swoim pociechom, że powinni stanowczo opowiadać się albo za podejściem materialistycznym, sprowadzając życie wyłącznie do tego, co mierzalne i namacalne, albo za odrzuceniem metafizyki lub teologii na rzecz realizmu. Takie uproszczenia pomijają fakt, że te dziedziny mogą w pewnych aspektach przybliżać nas do prawdy w sposób, który wykracza poza to, co dostrzegamy zmysłami zewnętrznymi. Popularne twierdzenie pierwotnie sformułowane przez Karla Gaussa, że matematyka jest królową nauk, zostało użyte jedynie w kontekście nauk przyrodniczych. Stanisław Brzozowski pisał, że nadawanie królowości którejkolwiek z nauk nie ma sensu, ale jeśli już, to ten tytuł powinien należeć do filozofii, bo na niej opiera się cała nauka. Wszystko, co nas otacza, państwo, demokracja, finanse, polityka opiera się na pewnych filozoficznych założeniach, które choć wydają się porządkować rzeczywistość, nie zawsze są mierzalne. Na przykład sprawiedliwości w polityce nie da się zmierzyć bezpośrednio. Można jedynie badać jej skutki, takie jak statystyki czy efekty społeczne. Nasze instytucje opierają się na wartościach, a nie na metodologii naukowej. Wszystko, co nas otacza, jest zbudowane na wartościach, a te często nie wynikają z przemyślanego planu. Plan może jednak pojawić się na drodze ewolucji instytucji, ale jest on obrazem wartości i założeń, jakie do nich mamy.
Wartości często kroczą przed faktami, ale mimo to zdaje się, że w dużej mierze to wartości nie są możliwe do poznania świata w taki sposób, jak dzięki nauce. Nauki szczegółowe osiągnęły wysoki stopień specjalizacji, a ich rozwój często napędzany jest przez technologię i dane, a nie filozoficzną refleksję. Jednak w momentach kryzysu paradygmatów, np. w fizyce kwantowej czy w debatach o sztucznej inteligencji, filozofia wraca jako kluczowe narzędzie do interpretacji i nadawania sensu. Nie moim celem jest krytykowanie nauki. Moim celem było tylko ukazanie, że podejście scjentystyczne jest dalsze od poznania rzeczywistości niż nauka, religia czy filozofia. Mimo naturalnej śmierci pozytywizmu, wiele ludzi wciąż żyje w głęboko zakorzenionej próbie wyjaśnienia rzeczywistości wyłącznie za pomocą uproszczonego rozumienia nauki. Przeniesienie takiego podejścia do świata, w tym ludzi i praw człowieka, może być bardziej oderwane od rzeczywistości niż idealizm. Na koniec chciałbym zostawić Was z cytatem Stanisława Brzozowskiego podsumowującym cały film. Fakty konstruowane są przez myśl wytężoną ku określonym celom, a więc nie można ich oddzielić od wartości, które te cele określiły. Światopogląd naukowy, to znaczy światopogląd wyprowadzony rzekomo z czystych, obiektywnych danych, jest chimerą. Wartości nie można wyprowadzić z faktów, ani do faktów zredukować. Przeciwnie, to właśnie fakty wyprowadzić można z wartości. Wartość jest logicznie pierwotniejsza od faktu. Ona bowiem nadaje kierunek naszemu poznaniu i stwarza w ten sposób uporządkowany obraz świata. Obraz, w którym istnieją fakty, serie faktów i łączące je relacje. W tym sensie wartość jest niejako punktem rodnym bytu. Piękne.